Cześć! Jakiś czas temu wpadł mi w ręce dość ciekawy laptop. Mowa tu o sprzęcie firmy Dell, model D800. Powierzchowny rzut oka na specyfikację techniczną urządzenia dawał sporą nadzieję na wykorzystanie go w roli szybkiej i przenośnej maszyny do starszych gier. A jak wyszło? Zapraszam do oglądania. Podobnie jak w przypadku większości moich retro zabawek, chciałem zainstalować tu Windowsa 98 wydanie drugie. Niestety lub stety, zależy jak na to spojrzeć, laptop pochodzi z 2003 roku i natywnie nie wspiera systemów starszych niż Windows 2000. Ostatecznie wszystkie próby instalacji 98 zakończyły się niepowodzeniem. Zainspirowany jedną z dyskusji na forum Wogons dotyczącą modelu D600, link w opisie, zdecydowałem się na podjęcie próby instalacji Windowsa Millennium, systemu, który przez wielu użytkowników uważany jest za najgorszy twór Microsoftu. Ostatecznie metodą dość prymitywnych prób i wielu błędów udało mi się ogarnąć życzony system na prezentowanym sprzęcie. Samo Millennium okazało się całkiem przyjemną alternatywą dla starszego brata, który delikatnie mówiąc lekko mi się już przejadł. Na filmie postaram się zaprezentować poszczególne kroki instalacji okienek w angielskiej wersji językowej. W niedługim czasie wrzucę film z polską dystrybucją, bowiem obie instalacje nieco się różnią, a umieszczenie wszystkiego w jednym filmie dałoby zbyt długi materiał. W opisie umieściłem linki do wszystkich wykorzystanych sterowników. W przypadku pytań zapraszam do sekcji komentarzy. Zachęcam też do pozostawienia łapy w górę i subskrybowania kanału. No dobrze, rzućmy więc okiem na tego Ancymona. Z wyglądu D800 to typowy przedstawiciel swoich czasów. Ciężki, gruby i nieco kanciasty. Ekran to matowa matryca o rozmiarze 15,4 cala i rozdzielczości 1280x800. Z tyłu dostajemy złącze wyjścia telewizyjnego S-Video, dwa porty USB, złącze LAN, złącze modemu, złącza równoległe i szeregowe, wyjście VGA dla monitora, wtyk zasilania. Z prawej strony umieszczono napęd combo, złącze Dell D-Buy, którego dolna część może służyć za trzeci port USB oraz otwór linki zabezpieczającej. Z lewej strony znajdują się zaś złącze Firewire, gniazdo kart rozszerzeń, czujnik podczerwieni, złącze słuchawek i mikrofonu, kieszeń dysku twardego oraz ponownie gniazdo linki zabezpieczającej. Od spodu uzyskujemy swobodny dostęp do klapek maskujących wszystkie podstawowe podzespoły, jak RAM czy karta sieciowa. Sporych rozmiarów bateria, mimo że miała być uszkodzona, wciąż działa i zapewnia około 20 minut pracy. To otrzymałem jako sprawny, ale niestety przy pierwszym uruchomieniu okazało się, że ma uszkodzony inwerter. Za kilka groszy kupiłem drugi model, z którego pożyczyłem całą klapę matrycy. Ok, zajrzyjmy do BIOSu i specyfikacji. Tak jak wspominałem na początku, laptop ma całkiem ciekawą konfigurację, na którą składają się procesor Intel Pentium M 1,6 GHz, 512 MB pamięci DDR o taktowaniu 2,66 MHz, kluczowa dla całej zabawy karta GeForce 4 4200 Go z 64 MB pamięci, karta muzyczna Sigma TLC Major 9750, dysk twardy o pojemności 80 GB. BIOS zawiera podstawowy zestaw funkcji, a poruszamy się po nim za pomocą kombinacji klawiszy Alt-P. Wśród opcji mamy oczywiście możliwość ustawienia kolejności bootowania. Następny ekran pozwala m.in. na zarządzanie zainstalowanymi urządzeniami sieciowymi. Ja w tej chwili wyłączyłem zarówno LAN, jak i Bluetooth, Wi-Fi czy modem. Nie mam potrzeby korzystania z sieci na tak starym systemie, ale z kronikarskiego obowiązku ogarnę to przy okazji instalacji polskiej wersji Windowsa. Tamten film zapowiada się na nieco krótszy. Na kolejnym ekranie pojawia się jedna z ciekawszych funkcji BIOSu, która jeśli dobrze rozumiem sprowadza się do skalowania wielkości wyświetlanego ekranu do aktualnej rozdzielczości. Na filmie może tego nie widać, ale obraz mimo że mniejszy jest bardziej ostry i czytelny. Dalej mamy informację o baterii i źródle zasilania. Następne są ustawienia związane z zarządzaniem energią oraz zabezpieczeniami. Tak jak wcześniej mówiłem, posiadam też drugi model, który jest sprawny, choć trochę wali stęchlizną i korzystanie z niego jest mniej przyjemne. Wyposażony został on w kartę graficzną GeForce FX 5200 i aż prosi się o małe porównanie. Tymczasem przejdźmy do konkretów. Proces instalacji poprzedza format dysku. Ja wykorzystuję szybkie i wygodne narzędzie Super F-Disk, ale oczywiście można wykorzystać domyślny systemowy F-Disk, który jednak jest dużo wolniejszy.
Na system przeznaczyłem 8 GB. Dodatkowo stworzyłem 32 GB partycję na sterowniki, programy i resztę instalek. Pozostałe miejsce nie jest jeszcze zagospodarowane, ale zapewne ostatecznie wyląduje tu Windows XP. Szybka podmiana płyty, restart i możemy przejść do instalacji. No prawie. Tak jak wspominałem, cała zabawa zakładała instalację Windowsa 98, ale niezależnie od tego, czy inicjowałem ją z oryginalnego nośnika, czy też kopii bezpieczeństwa, cały proces nie chciał ruszyć. Początkowo podobnie było w przypadku Windowsa Millennium. Okazało się bowiem, że laptop jest co najmniej wybredny, jeśli chodzi o system i źródło jego instalacji. Tym musi być płyta CD-RW, nie wiem, być może to wina moich napędów, a także odpowiedni system. A skąd wziąć system? W internecie znajdziecie kilka stron, które umożliwiają pobranie obrazów ISO starych systemów. Oczywiście sam proces legalizacji leży już po waszej stronie. O dziwo, jak możecie zauważyć, poszczególne wersje okienek potrafią różnić się dość mocno od siebie rozmiarem. Nie udało się zainstalować system jedynie z obrazu Full OM w angielskiej wersji językowej, który waży ponad 420 MB. Równie duże są wersja szwedzka czy niemiecka, ale ich nie testowałem. Wersja polska to 333 MB, więc znowu nas oszukali jak na proszkach. Zakładam, że wersja Full OM została najlepiej dopakowana w sterowniki i dlatego tylko ona może posłużyć jako źródło instalacji, ale nie wiem, nie znam się. Przypominam tylko, że u mnie cały proces wymagał wypalenia obrazu na płycie CD-RW, ale ponownie być może to wina mojego napędu. Instalujemy. Sam proces nie jest jakoś przesadnie skomplikowany, więc pozwoliłem go sobie przyspieszyć. Od tego momentu część ujęć będzie pochodziła z Grabera. Niestety te pierwsze są trochę niewyraźne, ponieważ nie zwróciłem uwagi na odpowiednie dociśnięcie kabla. Zdarza się. Doinstalowałem też polski pakiet językowy, ale jak się później okaże, nic to nie dało i system nie wyświetla polskich znaków.
OK, system zainstalowany. Kolejnym etapem będzie montaż napędu Combo. Wynika to z faktu, że ten nie jest prawidłowo wykrywany przez system, a update'y dla Windowsa mam wypalone właśnie na płycie CD. Natomiast proces aktualizacji systemu jest kluczowy dla całej dalszej zabawy. W tym celu wchodzimy do panelu sterowania System, Menadżer urządzeń, następnie odnajdujemy kontroler IDE i klikamy Właściwości. Przechodzimy do zakładki Resources i odznaczamy box Use Automatic Settings. Sorry za mój angielski. Dalej wybieramy Input-Output Range i klikamy Change Settings. Obok boxu Value klikamy strzałką do góry lub do dołu tak długo, aż pojawi się informacja o braku konfliktów. Wciskamy OK i potwierdzamy kolejne kroki. System się zresetuje. Następny krok obejmuje aktualizację systemu. Ja wykorzystałem do tego paczkę dostępną na Internet Archive, ale są też dostępne inne serwis paki. Wkładamy wcześniej nagraną płytę z poprawkami i w katalogu Updates klikamy Install. Program zapyta o instalację dodatkowych komponentów, takich jak Internet Explorer i Windows Media Player. Cały proces zajmie parę minut i od czasu do czasu będziemy musieli coś potwierdzić. Ja na filmie lekko go przyspieszyłem. W przypadku IE doinstalowałem jeszcze pakiet językowy Pan European, ale tak jak już sygnalizowałem, koniec końców niewiele to dało w temacie polskich ogonków. Cały proces kończymy wciskając dowolny przycisk, po którym następuje restart komputera. Możemy przystąpić do instalacji sterowników chipsetu.
Testowałem sterowniki Intela w wersji 5.02.10.03 oraz 6.3.0.10.07 i polecam wersję z 6 na początku. Po instalacji następuje kolejny restart, a my dostaniemy informację o wykryciu poszczególnych komponentów. Następnie potwierdzamy konieczność ponownego uruchomienia systemu. Niedogodnością całego procesu jest konieczność ponownego montażu napędu combo, do którego tracimy dostęp po instalacji sterowników chipsetu. Powtarzamy więc wcześniejsze kroki i restartujemy komputer. Następnie rekomenduję włączenie trybu DMA dla dysków, który znacznie przyspieszy transfery. Tak więc uruchamiamy panel sterowania, system, menadżer urządzeń, disk drives, odnajdujemy ID disk i przechodzimy do właściwości. Dalej settings i zaznaczamy DMA. Oczywiście następuje kolejny restart systemu, a my przechodzimy do następnego kroku, którym jest instalacja karty muzycznej. Szczerze powiedziawszy, był to jeden z trudniejszych momentów, ale z pomocą przyszła mi jedna z paczek sterowników, które to tworzone są przez społeczność. Przechodzimy do panelu sterowania, system, menadżer urządzeń i zaznaczamy PCI Multimedia Auto Device. Następnie klikamy właściwości, driver i update driver. Wybieramy opcję Advanced i wskazujemy lokalizację sterowników. Wcześniej odznaczam domyślne źródło instalacji. Możemy oczywiście zaznaczyć cały katalog, ale akurat w tym przypadku wiem, że optymalne sterowniki znajdują się w folderach driver, D, A0100. Po kolei wciskamy Next, Next, a następnie Finish.
Mimo że system tego nie wymusza, ja rekomenduję jego restart. Na Grabberze pierwszy dźwięk niestety się nie nagrał, a w dodatku to, co się nagrało, jest źle synchronizowane z obrazem, ale musicie mi uwierzyć, że wszystko gra. Rzućmy okiem na menedżer urządzeń, w którym mamy jeszcze dwa wykrzykniki. Sterowniki do obu urządzeń mamy we wcześniejszej paczce. Trzeba jednak pamiętać, aby tym razem wskazać tylko folder D i za każdym razem zresetować komputer. Koniec końców, czytnik kart rozszerzeń najprawdopodobniej nie będzie działał, ale nie mam jak tego sprawdzić. OK, następny krok to instalacja DirectX w wersji 9.0c. Jeszcze przed instalacją karty graficznej, aby zakończyć temat napędów, odpaliłem prosty benchmark dysku twardego. Sam test lekko przyspieszyłem. Wyniki będę później chciał porównać z rezultatami osiągniętymi na karcie SD umieszczonej w takim oto adapterze. OK, test zakończony, a wyniki macie na ekranie. Zbliżamy się już do końca zabawy z instalacją. Przed nami karta graficzna, czyli w sumie jedyny powód, dla którego zainteresowałem się tym sprzętem. Niestety, oryginalne sterowniki NVIDIA kompletnie nie chciały współpracować z urządzeniem. Postanowiłem więc wykorzystać Omega Drivers w wersji 1.4.5.2.3. Z dostępnych opcji wybrałem Quality. Po instalacji klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpit i dalej wybieramy ostatnią opcję właściwości. Następnie przechodzimy do zakładki Settings, Advanced, Adapter i Change.
Po raz kolejny wybieramy opcję zaawansowaną, następnie Next i zaznaczamy ostatnią opcję. Klikamy Have Disk i wskazujemy miejsce instalacji sterowników Omega. Tak jak wcześniej wybieramy Quality, opcji wydajność nie testowałem. W następnych krokach zostaniemy poproszeni o wybranie karty graficznej. W tym przypadku będzie to GeForce 4 Ti 4200 bez opcji AGP razy 8. Klikamy Yes i Next. System poprosi nas o wskazanie pliku DirectX C.pl, który znajduje się w katalogu ze sterownikami Omega. To wszystko, restartujemy komputer. Niestety laptop w połączeniu z Windowsem Millennium i Grabberem w tym miejscu zaczął domyślnie wyświetlać obraz tylko na wyjściu VGA jako ekranie głównym. Ekran laptopa mógł być wykorzystywany wyłącznie w trybie rozszerzonym. Mam więc możliwość konfiguracji nakładki Enview, po czym możemy ustawić rozdzielczość ekranu. I tu największa niespodzianka, bowiem na zewnętrznym ekranie, Grabberze, możemy uzyskać nawet 1920 na 1080. W praktyce nie miałem tego jak przetestować, ponieważ do laptopa miałem podłączony splitter, a do niego monitor o maksymalnej rozdzielczości 1600 na 1200 i właśnie Grabber. Monitor nie chciał pracować w rozdzielczości 1920 na 1080, zaś Grabber nie wyświetlał poprawnie obrazu w rozdzielczości 1600 na 1200. Sytuacja lekko patowa. Chwilę pobawiłem się ustawieniami, po czym odpiąłem Grabber, monitor i resztę ujęć nakręciłem telefonem. Drugim problemem przy instalacji sterowników karty graficznej okazało się to, że maksymalna rozdzielczość możliwa do ustawienia przy ich użyciu to 1024 na 768, a jak wiemy ekran może pracować w rozdzielczości 1280 na 800. Oczywiście nie będzie to problem dla wszystkich. Można też wykorzystać wskazaną na początku opcję w BIOSie, która przeskaluje nam obraz do niższej rozdzielczości, ale pozostawi 3 cm pasy po łokach. Ja jednak będę chciał wycisnąć z matrycy maksimum i w tym celu posłużę się aplikacją PowerStrip. Wykorzystałem aplikację w wersji 3.90. Po jej instalacji i uruchomieniu klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie programu w zasobniku systemowym. Następnie szukamy opcji Display Profiles i Configure. Przechodzimy do opcji zaawansowanych i wybieramy własne rozdzielczości. Poszukujemy rozdzielczości 1280 na 800. Klikamy Add New Resolution i potwierdzamy następne kroki.
Po restarcie komputera będziemy w stanie wybrać żądaną rozdzielczość. Na tym w zasadzie moglibyśmy zakończyć. Tak jak mówiłem, nie instaluję teraz sieci i zrobił to na kolejnym filmie dotyczącym instalacji polskiej wersji systemu, na który już teraz zapraszam. Pomyślałem jednak, że dodam jeszcze krótki segment z benchmarkami i w tym celu posłużę się 2 gierkami. Będą to Redneck Rampage i Quake 2. Testy w 3D Marku wykonam już w następnym filmie. Redneck pojawił się głównie po to, aby zobrazować, że laptop nadaje się do obsługi także gier z ery MS-DOS. Za sam test, a może bardziej za jego formułę przepraszam, bo z braku czasu jest to już robione lekko na odpierdol. Na ekranie prezentuję moje ustawienia dźwięku. Rozdzielczość gry to 800x600. Dobra, miejmy to za sobą. Jak widać, zabawa oscyluje w okolicach 100 klatek, choć zdarzają się też dropy do 60. Myślę, że wynika to z optymalizacji samej gry, bo następne testy pokażą, że komputer potrafi lepiej. Kończmy z tą żenadą i czas na Quake'a 2. Żeby nie było, do testu wykorzystałem gry dorzucone do czasopism, Redneck dołączony był do świata gier komputerowych, a Quake 2 do CD Action. Wszystko full legit. Ponieważ nigdy nie umiałem w FPS-y, oszczędzę Wam gameplayu w moim wykonaniu i ograniczę się do wykonania benchmarku wbudowanego w grę. W rozdzielczości 800x600 uzyskaliśmy prawie 461 klatek. I jeszcze profesjonalne zbliżenie. Sprawdźmy, ile będzie w 1024x768.
Wynik to 373 klatki. Moim zdaniem bardzo zacnie. Na końcu pozostaje jeszcze kwestia polskich znaków. Jak widzieliście, doinstalowałem właściwe pakiety językowe. W panelu sterowania zmieniłem ustawienia regionalne na polskie, a następnie zmieniłem układ klawiatury. A raczej chciałem zmienić, bo nie byłem w stanie tego zrobić z uwagi na komunikat o błędzie. W żaden sposób nie wpłynęło to na poprawność wyświetlania polskich znaków. A może inaczej, polskie znaki po prostu nie są wyświetlane. Dlatego też ostatecznie zdecydowałem się podjąć próbę instalacji polskiej wersji językowej Windowsa Millennium, ale to już jest temat na następny odcinek, na który już teraz zapraszam. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do tego miejsca. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie znak w komentarzach, zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie kanał, oczywiście wciskając też dzwoneczek. Tymczasem na razie, cześć!